Cześć, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj odcinek w temacie używania i zużywania kosmetyków. Pokażę Wam kilka nowych, innych zastosowań dla naszych standardowych kosmetyków. Coś idealnego dla osób, które starają się zużywać swoje kosmetyki, denkować, albo po prostu mają kosmetyk, który jest nie do końca trafiony. I pokażę Wam, co można z tym kosmetykiem jeszcze zrobić, zanim wyrzucimy go do śmieci. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznijmy sobie od podkładów i kremów BB. Jeżeli jakiś produkt tego typu jest nietrafiony, to zazwyczaj albo ma zły kolor, albo ma nie taką formułę jak trzeba, więc co można z tym zrobić? Jeżeli nasz podkład jest zbyt mało kryjący i trochę za bardzo nawilżający, rozświetlający w swojej formule, możemy połączyć go z odrobiną pudru. Wystarczy, że wysypiemy sobie trochę naszego sypkiego pudru i połączymy go z naszym podkładem. W ten sposób nasz podkład staje się trochę bardziej matujący, ale też zyskuje nieco więcej krycia. Mój krem BB teraz zrobił się bardziej taki kremowy w swojej konsystencji, w ogóle bardzo przyjemny. Jeżeli nasz produkt ma za mało krycia, potrzebujemy go jeszcze więcej, pamiętajmy, że możemy go zmieszać z naszym korektorem, ponieważ korektory bardzo często są produktami, które mają więcej krycia od podkładu, właśnie po to, żeby można było używać ich w strategicznych miejscach, więc dokładając sobie do podkładu odrobinę korektora, automatycznie zwiększamy sobie jego krycie. Jeżeli nasza skóra potrzebuje więcej nawilżenia, świetlistości, nieco lekkości, a podkład, który mamy, nam tego nie daje, ponieważ jest może za ciężki, zbyt mocno kryjący, to fantastyczną techniką jest połączenie podkładu z odrobiną kremu. Kremu, czy serum, czy esencji, czy olejku. Jeżeli mamy bardzo suchą skórę, to również fajnie jest łączyć sobie podkłady z olejkami. W tym celu ponownie wykładamy trochę kremu, łączymy z naszym podkładem bądź kremem BB i uzyskujemy taki nasz własny, jak to się mówi, krem tonujący, czyli połączenie kremu i podkładu. W konsystencji od razu czuć, że jest bardziej taki treściwy, nawilżający. Jest to fajny tip zarówno na co dzień, jak na przykład jesteśmy na wakacjach i nie chcemy nakładać zbyt dużo makijażu, ale jednak delikatnie wyrównać gdzieniegdzie koloryt naszej skóry. Teraz możemy sobie porównać, że z tej strony skóra jest bardziej świetlista i krycie jest mniejsze, natomiast z tej strony widzimy ewidentnie troszkę bardziej satynowe wykończenie i trochę mocniejsze krycie. Jeżeli tak nawilżające wykończenie to wciąż dla nas za mało, to oczywiście możemy połączyć sobie nasz produkt z jakąś rozświetlającą bazą bądź z rozświetlaczem w płynie. Tutaj wyłożyłam sobie trochę kremu BB i takiej rozświetlającej bazy. Możemy te produkty ze sobą zmieszać i wtedy uzyskujemy nasz własny, indywidualny, rozświetlający podkład za darmo. Kolejnym super tipem, w którym możemy wykorzystać nasz podkład, jest stworzenie naszego własnego różu w kremie. W tym celu wykładamy ponownie trochę podkładu i sięgamy albo po nasz róż w kremie, albo cień w kremie, albo klasyczną szminkę, może to być w jakimś ciemniejszym odcieniu, na przykład czerwonym, bordowym, jakimś burgundowym, albo wszelkiego rodzaju pomadki płynne, takie wiecie, zastygające. Ja tutaj wyłożyłam sobie dawkę takiej pomadki matowej, zastygającej. Mieszam sobie z moim kremem BB i zobaczcie, czy widzieliście kiedykolwiek piękniejszy róż? I zobaczmy, co nam z tego powstało. A dodatkowo, jak nałożymy tak stworzony róż i tą pomadkę na usta, to będziemy mieli piękny, monokolorystyczny look, który będzie się idealnie komponował. Jeżeli posiadacie podkład w zbyt jasnym bądź w zbyt ciemnym odcieniu, to możemy spokojnie używać tych produktów do naszego konturowania. Jeżeli podkład jest za jasny, to bardzo fajnie sprawdzi nam się do rozjaśnienia, rozświetlenia okolicy pod okiem, czy wykonturowania po prostu twarzy światłem. A za ciemny śmiało będzie nadawał się do lekkiego wykonturowania twarzy. Następnie przechodzimy do korektora. Co możemy z nim zrobić? Po pierwsze, jeden z fajniejszych tipów to po prostu użycie go jako nasz podkład. W niewielkiej ilości punktowo nakładamy, rozcieramy i mamy przepięknie wyrównany koloryt naszej cery. Oczywiście, jeżeli nasz korektor nie jest o 2-3 tony jaśniejszy od naszej skóry. Taki korektor może nam się również przydać do wyrównywania kolorytu na przykład naszego podkładu, jeżeli kupiliśmy zbyt, powiedzmy, żółty czy oliwkowy,
a korektor jest w odpowiedniej tonacji, możemy sobie pomieszać, żeby uzyskać odpowiedni odcień podkładu. Oczywiście jaśniejsze, ciemniejsze korektory fajnie sprawdzą się do konturowania, tak jak robiłam przed chwilą z podkładami, tak samo możemy użyć takiego korektora do konturowania. Pięknie się wtapia, naturalnie wygląda, dodatkowo jeszcze kryje, więc czegoż chcieć więcej. No i korektory bardzo fajnie sprawdzają się również jako taki produkt do doczyszczania naszego makijażu, czyli na przykład nałożyliśmy za dużo różu, możemy wrócić sobie do odrobiny korektora i troszeczkę stłumić ten róż, albo właśnie odciąć sobie nieco mocniej krawędź naszego konturowania czy brązowienia. Korektor też może nam posłużyć do odcinania, wyrównywania, wygładzania krawędzi naszego makijażu oka, czyli po prostu traktujemy korektor właśnie jako korektor taki szkolny, czyli do wymazywania błędów, naprawiania błędów. W tym celu oczywiście sprawdza się idealnie. Przechodzę do przypudrowania mojej skóry i przy okazji powiem Wam, do czego możemy zastosować nasz puder, jeżeli chcemy go zużyć, albo mamy go za dużo, albo jakoś nam nie odpowiada i tak dalej. Więc oprócz klasycznego pudrowania czy bejkowania możemy oczywiście odcinać sobie różne krawędzie naszego makijażu, tak jak robiliśmy to za pomocą korektora. Tak samo możemy sobie doczyścić nasze cieniowanie, doczyścić nasze konturowanie, odcinanie policzków i tak dalej. Taki puder może być również zamiennikiem naszego beżowego cienia i sprawi, że blendowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze i będzie robić mniej plam. Może również służyć nam jako nasza baza pod makijaż. Jeżeli przypudrujemy sobie powieki i dopiero na przypudrowane powieki nałożymy sobie bazę, to nasz makijaż powinien być jeszcze bardziej utrwalony, w szczególności w przypadku osób, które mają tłuste powieki bądź powieki opadające. Również na koniec makijażu jako taki blender ostateczny bardzo fajnie sprawdza się właśnie puder. Zamiast dokładać kolejny cień i kolejny kolor, wystarczy wziąć puder i jeszcze odrobinę doprecyzować sobie nasze blendowanie. A jeżeli szukamy pozamakijażowych sposobów na puder, to ja bardzo lubię używać go jako taki zamiennik suchego szamponu. Ja suchych szamponów nie kupuję, ale czasami jak przy rozpuszonych włosach zrobił mi się na przykład jakieś strączki tutaj przy twarzy, to wystarczy, że wezmę troszkę pudru w palce, wmasuję sobie w te pasemka i wyglądają bardzo dobrze. Przechodzimy do produktów do brwi, kredek, ale też innych produktów. Ja zrobię sobie brwi i zaraz przechodzimy dalej. Co można z kredką zrobić? Moim najnowszym odkryciem zastosowania kredki jest użycie jej jako produkt do konturowania. I tutaj mogą sprawdzić się zarówno produkty typu kredka, ale też wydaje mi się, że śmiało jakaś pomada albo po prostu cienie do brwi. Produkty do brwi mają zwykle nieco chłodniejszy odcień, więc właśnie będzie fajnie sprawdzał się do wykonturowania naszej twarzy, bo stworzy nam efekt cienia. Cień jest chłodny, więc wszystko się zgadza. Zobaczcie, widzicie to? Ideolo. Możemy takiej kredki również użyć spokojnie jako nasz produkt do oczu, do zrobienia kreski czy takiego lekkiego, roztartego makijażu. Natomiast to, w czym ja również zakochałam się, jeżeli właśnie chodzi specyficznie o kredki do brwi, to używanie ich jako konturówka na usta. Ciężko jest znaleźć konturówki właśnie w takim chłodno-brązowym odcieniu, a produkty do brwi okazują się być właśnie idealne. Nakładam beżową pomadkę. Mam bardzo fajny, modny, chłodny makijaż ust. Przechodzimy dalej, żeby jeszcze te usta sobie delikatnie ocieplić. Przechodzimy do różu i jeżeli mówimy o kremowym różu, to śmiało możemy używać go jako produkt na usta. Wiele z takich kremowych kosmetyków właśnie ma przeznaczenie i do ust, i do policzków i tworzymy sobie dzięki temu bardzo ładny, taki ujednolicony makijaż twarzy, więc bardzo polecam Wam używać tego samego koloru na usta i na policzki. Natomiast suchy róż śmiało może się nadać po prostu jako cień do powiek. I to samo z bronzerem, rozświetlaczem. Te produkty też śmiało możemy używać jako nasze produkty do makijażu oka. Wykończę sobie jeszcze makijaż brwi używając żelu do brwi bezbarwnego i taki żel możemy zastosować i do utrwalenia naszych brwi, ale też to, co już na pewno widzieliście u mnie nieraz, do wyczesywania sobie tutaj tych delikatnych, drobnych włosków, tak zwanych baby hair, i są takie pięknie cute wyczesane. Przechodzimy do szminki i tutaj oczywiście oprócz zastosowania jej na usta możemy śmiało użyć jej jako różu. Ja może sobie troszeczkę dołożę, żeby Wam zademonstrować. I ten tip może fajnie sprawdzić się jako pomocnik do zużywania na przykład ciemniejszych kolorów. Właśnie typu czerwień, bordo, jakieś burgundy i wszelkiego rodzaju ciemniejsze pomadki, których używamy
jednak nieco rzadziej niż jasnych, nudowych pomadek. Ja rozgrzałam sobie trochę produktu na dłoni i teraz biorę pędzelek, którym dokładam sobie koloru na policzki. Możemy też bezpośrednio na policzek sobie nałożyć, kto co lubi oczywiście. Możemy te kolory sobie śmiało mieszać, łączyć, dodawać podkładu, żeby sprawiać, żeby były delikatniejsze. I zobaczcie, teraz mam dosyć intensywne te policzki, więc pokażę Wam przy okazji ten tip z zastosowaniem korektora, aby troszeczkę to przytłumić. Ten sam pędzelek delikatnie czyszczę w chusteczkę i tutaj mam wyłożoną odrobinkę korektora, który nakładam sobie na pędzelek, ale dokładnie go wpracowuję w ten pędzelek, żeby tu nie było żadnej takiej plamy produktu, tylko żeby on był taki, wiecie, trochę wmasowany w ten pędzelek. I teraz przelatuję sobie mój róż, doklepuję. Przede wszystkim koncentruję się na zewnętrznych krawędziach, bo im bliżej środka, tym może być ten róż intensywniejszy. I zobaczcie, że wygląda to już całkiem apetycznie. Jeżeli mówimy o matowych pomadkach, wiem, że matowe pomadki już nie są takie popularne i takie modne, jak były jakiś czas temu, więc jeżeli macie taką w swoich zbiorach, nie jest zbyt dla Was komfortowa, nie lubicie takich matowych pomadek, to oczywiście możemy taką matową pomadkę połączyć z odrobiną bezbarwnego błyszczyka, czy jakiegoś kolorowego, w sumie bez różnicy, aby stworzyć sobie szminkę w unikatowej formule. Zobaczcie, jaki ładny odcień mi wyszedł, wygląda jak taki tint trochę, może też sobie troszeczkę dołożę. Ale ładny. Wiem, że na tych ustach i w ogóle na mojej twarzy dużo się dzieje, po prostu staram się Wam jak najwięcej tych tipów pokazać w praktyce, ale oczywiście nie musicie ich wszystkich stosować na raz i wiecie, o co chodzi. Wspominałam, że możemy używać naszego różu jako cienie do powiek, możemy używać naszego rozświetlacza jako cienie do powiek, tak samo jak nasz bronzer, ale w takim razie co z cieniami? Czy również możemy je zastosować w inny sposób? Oczywiście, że tak. Więc oczywiście możemy użyć naszych cieni jako cienie do powiek. No naprawdę eureka. Szybki makijaż oka zrobiony, więc zanim przejdę do wytuszowania rzęs, przypomnę, że możemy naszej maskary również używać jako eyelinera. I to zarówno po prostu dla zagęszczenia linii rzęs. Możemy sobie wziąć skośny pędzelek i troszeczkę powciskać tą maskarę między rzęsy, czy tak, wiecie, stworzyć taką delikatną kreskę wzdłuż linii rzęs, aby nasze rzęsy wydawały się bardziej gęste. Ale też możemy ją spokojnie sobie wyciągnąć, jeżeli mamy taką ochotę. Na pewno nie każdy tusz będzie się do tego nadawał, bo niektóre mogą się kruszyć na przykład, ale jeżeli Wasz tusz ma fajną, dobrą formułę, to też śmiało możemy zastosować go w ten sposób. Czasami jeżeli tuszujemy rzęsy i ubrudzimy się delikatnie maskarą na powiece, to właśnie zamiast usuwać tą maskarę, możemy wziąć pędzelek i delikatnie ją rozetrzeć, żeby stworzyć sobie właśnie taką lekko rozdymioną kreseczkę. Przechodzimy teraz do cieni i na początku pokażę Wam błyszczący cień jako rozświetlacz. Tu oczywiście wybieramy sobie cienie, które nie mają zbyt intensywnej, kolorystycznej bazy pod spodem. Najlepiej, żeby to były jakieś wiecie, topery, tego typu produkty, ale one potrafią naprawdę mieć ogromną moc. Zobaczcie, jak to mocno się błyszczy. Tutaj jeszcze ma taką różową poświatę, akurat ten cień, którego ja używam, więc fajnie się tutaj sprawdzi do mojego makijażu. I jest to na pewno opcja dla osób, które uwielbiają fest blask. Taki wiecie, taki naprawdę fest. Bo ten blask będzie mocny. Zobaczcie to. Super intensywnie. No może też troszkę tutaj, żebyście widzieli po prostu. Oczywiście możemy użyć cieni jako nasz bronzer bądź róż. Wtedy warto jest użyć po prostu minimalnej ilości cieni, no bo cienie są zwykle mocniej napigmentowane, więc albo bardzo delikatnie przykładamy, odklepujemy i nakładamy na policzek. U mnie tutaj już chyba nie mam co dokładać, ale tak wiecie, po prostu symbolicznie. Jeżeli Wasze cienie są bardzo intensywne, bardzo mocno napigmentowane i boicie się, że zrobicie sobie plamy, to warto jest używać pędzelka, którym wcześniej nakładaliśmy puder. Wtedy on już jest pokryty delikatnie pudrem, więc też nie nałoży takiej dużej, ciężkiej warstwy koloru. No i z bronzerem to samo wybieramy sobie takie, które będą pasowały do naszej karnacji i śmiało możemy użyć ich jako bronzer bądź konturowanie.
Brązowe cienie nałożone na mokro też mogą fajnie posłużyć nam do stworzenia piegów. Podobnie jak wszelkiego rodzaju koloryzujące żele do brwi, kredki do brwi, pomady do brwi, więc wszystko co brązowe, nawet brązer może fajnie nam posłużyć do namalowania piegów. Jak już pokazuję, to te piegi też pokażę. Pokażę Wam moją ulubioną technikę malowania piegów. Biorę sobie w tym celu jasną pomadę do brwi i troszkę płynu Duraline. Nakładam kropelkę do środka. Wybieram sobie pędzelek do eyelinera, którym mieszam oba produkty, ale ważne, aby ta konsystencja była dosyć płynna i taka półtransparentna. Żeby więcej było w sumie tego płynu Duraline niż pomady. I ja biorę palucha, na którym maluję sobie kilka takich kropeczek i odbijam sobie na twarzy. Najpierw palec, na którym miałam namalowane piegi, a potem drugi palec, żeby delikatnie wszystko odbić. I jeszcze raz powtarzam, cyk, cyk, cyk. I gotowe. Tak to się prezentuje. Very cute. Ostatnio w internecie natknęłam się na bardzo fajny tip na łączenie cieni z błyszczykiem. I tutaj oczywiście możemy użyć jakiegoś różowego cienia, żeby dodać sobie trochę do błyszczyku. No tutaj do środka, do opakowania i tak wiecie, zmieszać, żeby stworzyć sobie taki leciutko barwiący błyszczyk. Ja widziałam w ogóle z czarnym cieniem i tworzył nam się taki błyszczyk, dający taki chłodny, siny lekko efekt. Bardzo fajnie to wyglądało, ale oczywiście nie dla każdego. Ja nie będę sobie wprowadzała cienia tutaj do środka, ale pokażę Wam po prostu na blaszce, jak to można zrobić. Więc ja może sobie zeskrobię odrobinę tego super intensywnego różowego i trochę błyszczącego, żeby mieć taki efekt troszkę perłowy. Zobaczcie, tutaj wysypałam sobie trochę obu cieni, nakładam błyszczyk i mieszam całość. Powstało mi coś takiego. Taki kolor. Podoba mi się. Może troszeczkę użyję na usta. Wiem, że tu już jest dużo na tych ustach, ale... ale ładny. I love it. Takie błyszczące i rozświetlające cienie możemy również mieszać z naszymi balsamami bądź olejkami do ciała, żeby stworzyć takie, wiecie, olejki rozświetlające, fajne na lato, na dekolt, na nogi, wiecie o co chodzi. Napiszcie też koniecznie, jeżeli macie jeszcze jakieś tipy do zastosowania. Jeżeli czegoś w tym odcinku zabrakło, muszę o tym wiedzieć, napiszcie koniecznie na dole w komentarzach. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie po sobie komentarz, subskrypcję i łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku tego typu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, pa pa!